Gniazdo inteligentne do ogrodu to nie jest tylko zwykła wtyczka z klapką. To ma być Twój sposób na to, żeby oświetlenie tarasu, dekoracje świąteczne czy fontanna przestały być Twoim problemem, a stały się automatycznym tłem Twojego domu. Dzisiaj na warsztacie mam starcie dwóch wtyczek ze świata Smart Home: Sonoff S61S Outdoor oraz Shelly Outdoor Plug S generacja trzecia. Obie mają Matter i IP44, ale różnią się filozofią i co ważne limitami mocy. Pokażę Ci, który model wybrać, żebyś mogła o tym wszystkim zapomnieć i sterować ogrodem prosto z kanapy. No to lecimy. Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy. Sonoff S61S to szaro-pomarańczowy, solidny zawodnik, waży 110 gramów i czuć, że to konkretny kawałek plastiku. Shelly z kolei to kolor taki jasny brąz. Shelly ma 2 mm mniejszą średnicę i jest o pół centymetra mniej więcej niższy niż Sonoff, ale umówmy się, w praktyce obie są pękate. Jeśli masz podwójne gniazdo na elewacji, to zapomnij, że zmieścisz w nim te wtyczki obok siebie. Obie są na to po prostu za szerokie. W obu modelach możesz włączyć zasilanie do podłączonego do nich urządzenia przyciskiem na obudowie. Przycisk jest schowany za silikonową osłoną dla ochrony przed wilgocią. To oznacza, że w obu modelach musisz użyć trochę siły, żeby go kliknąć. Ale tutaj Sonoff wygrywa, jego przycisk jest po prostu większy i lekko wystaje. W Shelly przycisk jest malutki, co przy twardym silikonie bywa irytujące. Co jest super, oba przyciski są przeźroczyste i podświetlane. Nie musisz wyciągać telefonu, żeby sprawdzić, czy gniazdo jest włączone. Gdy wtyczka jest włączona, Sonoff świeci na czerwono, a Shelly na zielono. Ale Shelly ma tu jeszcze jednego asa w rękawie, pierścień LED, który można skonfigurować jako subtelną lampkę nocną. Wyobraź sobie, że gniazdo jest zamontowane przy schodach na tarasie albo w ciemnym kącie altany. Zamiast zapalać mocne reflektory, które rażą po oczach, ustawiasz w Shelly delikatną poświatę, która po prostu wyznacza drogę. W aplikacji masz tryb nocny, który przyciemni to światło w wybranych godzinach, jeśli masz taką potrzebę. To naprawdę fajny, wizualny detal, którego w Sonoffie po prostu nie ma. Przejdźmy do konkretów, bo to jest kluczowe. Sonoff S61S to waga ciężka, obsługuje prąd do 16 A, co daje mniej więcej 3800 W obciążenia. Zgodnie z instrukcją możesz tu bez obaw wpiąć elektrycznego grilla, mocną pompę do nawadniania czy mocny promiennik ciepła na tarasie. Shelly Outdoor Plug S generacja trzecia ma limit 12 A, to maksymalnie 2800 W. Różnica jest spora, to prawie 1000 W zapasu na korzyść Sonoffa. Jeśli planujesz podłączyć cokolwiek, co grzeje albo ma mocny silnik, Sonoff jest jedynym rozsądnym wyborem. Shelly zostaw do oświetlenia i lżejszej elektroniki. To nie jest gniazdo do ciężkich zadań. No dobra, oba gniazda obsługują Matter przez Wi-Fi, skanujesz kod QR i urządzenie ląduje w Twoim ekosystemie, niezależnie czy to jest Apple Home, Google czy SmartThings. Ważna sprawa, oba gniazda zintegrujesz z Home Assistantem czy Open Hubem. W przypadku Sonoff jest to możliwe głównie dzięki rozwojowi zewnętrznych wtyczek i społeczności, która dba o tę integrację. Shelly z kolei nie ma magicznego, wbudowanego przycisku specjalnie pod Home Assistanta. Ono po prostu wygrywa swoją otwartością. Masz tu natywną obsługę protokołu MQTT oraz lokalne API, które sprawiają, że to gniazdko jest niesamowicie łatwo integrowalne z systemami open source. Dla fana Home Assistanta czy Open Huba to raj, bo Shelly rozmawia w ich języku bez żadnego kombinowania. Dodatkowo w Shelly masz webhooki, aż 20 różnych akcji lokalnych do zdefiniowania oraz skrypty JavaScript bezpośrednio uruchamialne na urządzeniu. Na koniec ekstrasy Shelly gniazdo posiada funkcję Range Extender, czyli może wzmocnić sygnał Wi-Fi dla innych urządzeń Shelly. Ma też wbudowaną bramkę Bluetooth wykorzystywaną przez inne mniejsze czujniki z serii Blue od Shelly, co pomaga budować zasięg Bluetooth w ogrodzie. Oba mierzą energię, ale Shelly ma też wizualną kontrolę dzięki pierścieniowi LED, który zmienia kolor w zależności od obciążenia. No dobra, przejdźmy na chwilę do ochrony. W obu gniazdkach zabezpieczenie przeciążeniowe działa tak samo. Elektronika, monitor
monitoruje napięcie, natężenie prądu i moc. Jeśli przekroczysz limity zdefiniowane przez siebie, gniazdo odetnie zasilanie od podłączonego do niego urządzenia. Shelly ma jednak coś ekstra. Wewnętrzny czujnik temperatury to fizyczny sensor, który wyłączy urządzenie, jeśli elektronika we wtyczce zacznie się przegrzewać. Dodatkowo posiada też ochronę przed nadnapięciem. Sonoff oferuje natomiast unikalne zabezpieczenie przed przeładowaniem. Idealne dla akumulatorów. Sonoff wykrywa, gdy prąd ładowania spada, gdy na przykład Twoja kosiarka jest już prawie pełna i wtedy całkowicie odcina zasilanie. Bardzo zdrowe dla żywotności Twoich baterii. Na koniec aplikacja e-Link u Sonoff i statystyki kosztów w złotówkach. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, ile kosztował prąd do oświetlenia ogrodu, Sonoff poda Ci to na tacy. Pamiętaj jednak, że przy naszych skomplikowanych taryfach w Polsce takie wyliczenia zawsze będą jedynie przybliżone, ale jako punkt odniesienia sprawdzają się świetnie. Dobra, czas na ostateczną decyzję. Wybierz Sonoff S61S Outdoor, jeśli podłączasz mocny sprzęt, grill, pompę czy promiennik ciepła, tu 16 A to podstawa. Chcesz dużego, wygodnego przycisku i cenisz funkcję zabezpieczenia przed przeładowaniem akumulatorów, szukasz Matter w dobrej cenie, cena to około 88 zł za dobry stosunek mocy 16 A do ceny wśród markowych produktów. Wybierz Shelly Outdoor Plug S generacja trzecia, jeśli budujesz system na Home Assistant lub OpenHubie i potrzebujesz otwartych protokołów jak MQTT, żeby integracja była stabilna i lokalna, chcesz mieć dodatkową warstwę ochrony w postaci fizycznego czujnika temperatury, podoba Ci się kolor jasno-brązowy i chcesz wykorzystać pierścień LED jako subtelną lampkę nocną. Cena to około 93 zł, czyli dopłacasz piątkę za spryt i te wszystkie sieciowe bariery. Pamiętaj, obie są za szerokie do podwójnych gniazdek, więc zaplanuj to dobrze. Sonoff to potężny wół roboczy, Shelly to niesamowicie sprytny i elegancki gadżet. Daj znać w komentarzu, wolisz 16 A Sonoffa czy otwarte MQTT w Shelly. Wszystkie linki i aktualne ceny znajdziesz w opisie. Zajrzyj na Smartny Dom po pełną tabelę porównawczą. Tam jest więcej niż dzisiaj powiedziałem. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się i do następnego odcinka.